Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Analog Fotopasja. W dzisiejszym odcinku będzie aparat do zadań specjalnych. Foto Sniper. Foto Sniper, lustrzanka jednoobiektywowa produkowana od lat 70. aż do lat 90. Początkowo aparat był wykorzystywany przez radziecką armię, jednak bardzo szybko się to zmieniło na rzecz myśliwych, którzy wykorzystywali go do tak zwanych bezkrwawych łowów. Jak widzicie, aparat znajduje się w metalowej walizce, w której jest właśnie Zenit 12S plus Tair 300. Można to wszystko bardzo łatwo i bardzo szybko zdemontować i założyć. W skrzynce mamy także filtry, uchwyty na filmy, także wszystko, co jest nam potrzebne do fotografowania. W dzisiejszym odcinku mam ten trochę śmieszny, trochę niezwykły aparacik wzbudzający niesamowite wrażenie, jeżeli się fotografuje nim. Każdy się odwraca i patrzy, co człowiek robi. Jest to troszkę irytujące i denerwujące, ale skoro taki sprzęt, to warto by było pofotografować jakieś ptactwo. Więc będziemy dzisiaj fotografować wielkiego ptaka. Po prostu idziemy w miejsce, gdzie lata bardzo dużo samolotów. I znam miejsce, gdzie tych samolotów przelatuje naprawdę sporo, więc idziemy w to miejsce specjalnie po to, tam to jest lasek, po to, żeby coś w tych kadrach więcej się zadziało. Nie jechałem na żaden taras widokowy, bo tam by był tylko i wyłącznie samolot i niebo, więc tutaj może jakieś gałęzie, może jakieś drzewa, no coś więcej może się zadziać. Foto Sniper to nic innego jak Zenit 12S oraz obiektyw Tair 300. Obiektyw jest niesamowity. Zenit jak to Zenit, chyba przedstawiać go nie trzeba. Mamy tutaj czasy 1:30 i to jest czas synchronizacji z lampą błyskową i do 1:500 plus bulb, czyli czas B. Mamy bardzo kiepski licznik zdjęć, który wiecznie mi się przedstawia i to wystarczy tylko delikatnie chwycić ręką i ja nie mam pojęcia już ile zdjęć zrobiłem. No i możliwość ustawienia ASA lub ghostów od ASA, jeżeli chodzi o ASA i ghosty od 16 do 500 i jeszcze DINy od 28 do 13. Taki mamy tutaj nastawy. Fajna sprawa, jeśli sobie na przykład zauważyliśmy coś, naciągamy migawkę i mamy na przykład, chcemy dość sporą głębię ostrości, czyli na przykład 11. I teraz patrzymy w wizjerek i no nie do końca coś widzimy, bo jednak ta przysłona jest spora. Więc tutaj mamy taki wichajsterek, który wystarczy naciągnąć i robi nam tak zwaną pełną dziurę. I teraz naciskamy tylko raz spust, dosłownie spust, bo to chyba nie można nazwać spustem migawki, chociaż to jest spust migawki. Naciskamy raz, wraca nam na przysłonę 8 i drugi raz robi nam zdjęcie. Więc jeśli naciągniemy i nie widzimy do końca, przekręcamy ten wichajsterek na obiektywie, wciskamy raz spust migawki i potem drugi raz robi nam zdjęcie. Zabieram ze sobą czerwony filtr, bo będziemy fotografować niebo i lecące po nim samoloty. To nada troszkę takiego kontrastu i powinno nadać dramaturgii. Mam nadzieję, że będą ładne chmurki i że to wszystko pięknie się skomponuje. Do utrwalenia dzisiejszego polowania wybrałem stary Aquapan APX 100. Ten film akurat utracił ważność w lipcu 2006 roku. Ustawiłem się w miejscu, gdzie praktycznie z każdej strony świata mam dobrą widoczność. Liczyłem na piękne, białe obłoki. Niestety na niebie nie dzieje się totalnie nic. Jest zupełnie jednolite.
Wystarczyło dosłownie chwilę poczekać i pojawił się pierwszy samolot. Warunki oświetleniowe na niebie były praktycznie niezmienne, co pozwoliło mi zostawić praktycznie jedne nastawy, czyli 1/125 plus przysłona 5,6. Przypominam, że każde zdjęcie było wykonane z czerwonym filtrem. Przerwę w lotach wykorzystałem na trochę bardziej przyrodniczy kadr. Postanowiłem znaleźć miejsce, które pozwoli mi coś więcej wpleść w kadr, niżeli tylko niebo i samolot. Aquapan pomimo 15 lat po terminie wołałem standardowo Rodinal 1+50, utrwaliłem to wszystko Adofix i wywołałem używając koreksu Patterson. Jak widzicie, negatyw wyszedł bardzo fajnie, wszystko jest kontrastowe, samoloty ładnie się odbiły na tle nieba, jest to oczywiście zasługa czerwonego filtra. Pozostało zrobić kilka odbitek na pamiątkę i do tego użyję Aqua Brovira Speed RC w formacie 13×18. Naświetloną przed chwilą odbitkę wrzucam do wywoływacza, którym jest Neutol NE. Za chwileczkę będziemy widzieć efekty. Kilka odbitek wykonane. Mam nadzieję, że pokazałem Wam to, że Zenit nie jest wcale takim tragicznym aparatem. Na dziś to koniec. Zapraszam Was serdecznie na kolejne odcinki Analog Fotopasja.